Stasiu, no chodź. O, przepraszam, taka jestem. Panowie, pozwolą, że się przedstawię. Moja żona, Zofia. Cześć, witam Was serdecznie w nowym roku. Moi drodzy, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, a bardziej dzisiaj będzie podzielenie się z Wami moimi spostrzeżeniami, moimi odczuciami na temat nocy sylwestrowej. Chodzi o telewizję oczywiście, Republika, Polsat i Dwójka. Ale zanim zacznę, chciałbym Wam tutaj podziękować przede wszystkim i wszystkim za miłe życzenia. Ich było naprawdę bardzo dużo. Bardzo wszystkim dziękuję i również wszystkim bez wyjątku życzę szczęśliwego nowego roku, aby się Wasze marzenia, plany spełniły. Moi kochani, niewątpliwie będzie to bardzo, ale to bardzo ciekawy rok. No i z całą pewnością przyniesie wiele materiałów, tematów do omówienia tutaj na tym kanale. Ale dzisiaj chciałbym się skupić, tak powiedzmy to pół żartem, pół serio, i nie będzie to taki tasiemiec jak ostatnio, będzie o wiele krótszy. Chciałbym się skupić dzisiaj na tych nocach sylwestrowych, jak wspomniałem, Republiki, Dwójki i Polsatu. I powiem Wam tutaj też tak na początku, że dla mnie osobiście nie jest istotne to, czy ktoś uważał, że się najlepiej bawił na Sylwestrze Republiki, Dwójki czy Polsatu. Ważne jest to, że każdy się bawił na swój sposób, czy to w gronie znajomych, czy to na jakiejś większej imprezie, czy po prostu siedział sam z piwkiem przed telewizorem, czy bawił się właśnie na rynkach, tak jak na rynkach czy na stadionach, tak jak w przypadku właśnie Dwójki na stadionie w Chorzowie, w Toruniu z Polsatem, czy na tym, nie pamiętam, w Chełmie z Republiką. To jest naprawdę nieistotne. No, każdy się bawi na swój sposób. Ważne, by się dobrze bawił w Sylwestra, bo od tego jest ta noc. I jak pewnie już wiecie, być może nie wszyscy, ale większość z Was, że 3 stacje telewizyjne zorganizowały 31 grudnia 2024 roku imprezę sylwestrową transmitowaną na cały kraj. Są też już wyniki oglądalności. I wbrew propagandzie telewizji Republiki, to nie Republika była stacją, którą oglądało najwięcej ludzi. No oczywiście w telewizji Republika na początku mówiono, że cała Polska bawiła się z telewizją Republika, aż się przeraziłem, że aż tylu ludzi wymarło w naszym kraju. No ale jak się okazało, nie 3 miliony, tam już nawet były głosy, że ponad 3 miliony. Jak się okazało, 1 330 000. Także odrobineczkę się pomylili. Nie dużo, co prawda, bo nie dużo, ale się pomylili. To mi się podoba. O to chodzi. Po co? Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. A po co nasi chłopcy mieliby się tak gibać?
Tak czy inaczej, no, sylwestrowa noc jest, moi drodzy, za nami. I tak jak wam wspomniałem, 3 stacje telewizyjne zaoferowały, no, by się Polacy, że tak powiem, z nimi bawili. I tutaj w ten wieczór sylwestrowy można było obejrzeć sylwestrową moc przebojów w Toruniu, którą pokazywał Polsat, a której patronem było Radio Z. Sylwester z dwójką, czyli TVP2 i wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie z Chełma, za który odpowiedzialna była Republika. I tutaj, moi kochani, firma Nielsen Media przeanalizowała oglądalność każdego z programów, a z wyników, które opublikował poltarpress.pl, wynika, że największą popularność wśród widzów cieszyła się sylwestrowa moc przebojów w Polsacie. Koncert ten oglądało średnio 3 600 000 widzów. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Sylwester z dwójką, średnia widownia na poziomie 1 920 000 widzów. No i ostatnie miejsce zajęła impreza w tej prawicowej, nazwijmy to, stacji Republika, która zgromadziła przed odbiornikami średnio 1 330 000. Także no, wbrew propagandzie telewizji Republika przed oficjalnymi wynikami, no, nie miała ponad 3 milionów, a miała zaledwie ponad 1 milion. I nie była najbardziej oglądalną stacją, lecz najmniej oglądalną stacją. No ale propaganda poszła i weter, i to się liczy. I dzisiaj właśnie, moi drodzy, chciałbym się skupić na telewizji Republika. Jakżeby inaczej, prawda? I pozwólcie, moi drodzy, że zacznę od takiego drobnego szczegółu, który być może w telewizji Republika czy w innych mediach no, nie jest podawany. Ten jegomość, którego tutaj widzicie, to jest prezydent Chełma, pan Jakub Banaszek, nazywany też złotym dzieckiem PiS. To generalnie się już samo komentuje. No bo gdzież indziej by mogła telewizja Republika zrobić swoje propagandowe. Dlaczego propagandowe? O tym też wam powiem. Propagandową, polityczny Sylwester, no jak nie w Chełmie, gdzie rządzi złote dziecko PiS. I to jest naprawdę nieistotne, że Chełm jest na chwilę obecną pod rządami tego jegomościa zadłużony na ponad 138 milionów złotych polskich, a na tą polityczną polityczno-propagandowy Sylwester miasto wydało dodatkowe 615 000 złotych. No, kto zabroni biednemu żyć, prawda? Sam Sylwester w Chełmie, to powiem wam, okazał się po prostu porażką. Było około plus minus 1000 osób, a wszyscy wykonawcy śpiewali z playbacku. Ale o wykonawcach też wam jeszcze powiem, bo naprawdę dość ciekawe tutaj zagadnienia wyszły, przy których, no, powiem wam, daje do myślenia. I powiem wam, nie wiem, według opinii ludzi, którzy tam byli, nie wiem na ile to jest prawda, a na ile nie, więc potraktujcie to jako plotkę. Ale to nie był Sylwester w TVP Republika, to był kolejny wał Sakiewicza.
Dźwiękowa jakość już dla niedosłyszących, czyli dla typowego elektoratu PiS. Dokuczliwy smrodek na całym rynku. Sakiewicz podobno przyoszczędził na tojtojach, a ludzie sikali gdzieś po kątach na bruki. Podobno do dziś utrzymuje się woń brudnego pisuaru. Ale ile tu jest prawdy, nie wiem. Po prostu powtarzam wam powtarzające się często w mediach społecznościowych opinie. Zaraz odwiozą mnie do tworej. No, rzecz jasna, przy okazji, oczywiście pod kościołem, bo jakżeby inaczej, no bo jak wiecie, pisowcy uwielbiają Kościół, uwielbiają politykować przy kościele. No, Sakiewicz otworzył swój stragan, nazwijmy to patriotyczną odzieżą, no po prostu przy okazji Sylwestra nie omieszkał szczuć. Zresztą nie tylko sprzedawając kiczowate koszulki. No bo przecież no nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś na Sylwestra organizuje Sylwestra i sprzedaje politycznie powiązane koszulki. No przecież Sylwester jest po to, żeby uprawiać politykę, prawda, a nie się bawić. Więc jeśli można zarobić na naiwnych frajerach, którzy będą kupować po zawyżonych cenach kiczowate koszulki z bardziej kiczowatymi prasowankami na nich, to czemu nie? No, Sakiewicz nie przecież od tego jest, żeby doić tępy elektorat, który no, przyszedł się w końcu pobawić, nie? Przecież nie można się bawić, nie kupując tych kiczowatych koszulek, czapeczek i innych pierdołów, oczywiście uderzających w Tuska, w opozycję i w wszelakiej maści wrogów ojczyzny. Wszak, moi drodzy, pamiętajcie, że to był Sylwester pełen miłości do bliźniego, no nic oczywiście kompletnie niezwiązane z polityką i ludzie przyszli się tam bawić. Powiem wam tak, chciałbym wam też dzisiaj coś przekazać i powiem wam, że chyba piekło zamarzło, bo w życiu, ale to w życiu bym się nie spodziewał tego po tak patriotycznej, tak polskiej, tak oddanej ojczyźnie, walczącej z Niemcami, w jedynie słusznej telewizji. Po prostu brak mi słów. Wyobraźcie sobie, że telewizja Republika, tak, ta jedyna prawdziwa, patriotyczna, właściwa, wyobraźcie sobie, że zaprosili 2 zespoły z Niemiec, z tych Niemiec, gdzie Tusk tam jeździ po instrukcje, gdzie Tusk zdradza naszą ojczyznę, z tymi Niemcami, służy tym Niemcom. Dokładnie z tych Niemiec, wyobraźcie sobie, ta jedynie słuszna, prawdziwa, patriotyczna stacja telewizyjna zaprosiła 2 zespoły z Niemiec. I mało tego, do tego czarnoskórych. Mało tego, zapłaciła na sylwestrowym koncercie, za sylwestrowy koncert, przepraszam,
kilkakrotnie więcej niemieckim wykonawcom niż artystom z Polski. Powiem wam, jestem w szoku, nie dowierzam, po prostu nie mogę się otrząsnąć z tego szoku. Jak oni tak mogli zrobić? No przecież to nie było ani polskie, ani katolickie, ani tym bardziej patriotyczne, bo no jak można dwóm niemieckim zespołom zapłacić więcej niż naszym rodzimym gwiazdom? I propos właśnie naszych rodzimych gwiazd. Jedną z głównych gwiazd, która na rzecz tych niemieckich czarnoskórych zespołów dostała mniej, był nie kto inny, moi kochani, jak ten oto tutaj, którego widzicie. Wyobraźcie sobie jego zasługi. W swoim czasie tańczył dla Gorbaczowa, tańczył dla Jaruzelskiego. Teraz tańczy dla Republiki. No i oczywiście wyznawców Kaczyńskiego. I tak zasłużony człowiek, tak wielka gwiazda takiego wielkiego formatu dostał mniej pieniędzy od Republiki niż taki niemiecki zespół. Powiedzcie, jak to jest możliwe? Się kręci Sambanowa, Sylwestrowa i ten cudny ryb południa, coś droga mi zatrudnia. Przeginam śmiało ciało i samby i ciągle za mało. Z Republiką dziś zabawa, z Republiką dziś karnawał, z Republiką na bogato, z Republiką piękne lato. Tańczy jędrek, lekka stopa, jak Europa to Europa. Z Republiką wielki bal, z Republiką karnewal. Ola, ola i wszyscy tańczą sambę. Ola, ola i tańczą złotą rambę. Jeśli masz pragnienie szczere, żeby zostać fredasterem, najpierw ukończ wydział modny, wydział melioracji wodnych, szkołę tańca, szkołę śpiewu, nasze słynne SGGW. Wtedy ruszaj z tym refrenem, łap mikrofon i na scenę. Ola, ola i wszyscy tańczą sambę. Ola, ola i tańczą złotą rambę. Z Republiką dziś zabawa, z Republiką dziś karnawał, z Republiką na bogato, z Republiką piękne lato. Tańczy jędrek, lekka stopa, jak Europa to Europa. Z Republiką wielki bal, z Republiką karnewal. Ola, ola i wszyscy tańczą sambę. Ola, ola i tańczą złotą rambę. Ola, ola i wszyscy tańczą sambę. Ola i tańczą złotą rambę. I tak, moi drodzy, zrobiłem to dla was i spędziłem część Sylwestra z telewizją Republika. Tak, moi drodzy, i powiem wam, nie żałuję. Tak dobrego nastroju nie miałem już dawno. Ten kicz, ta tandeta, te ustawki jak z czasów PRL-u, komentarze i zachwyty tak zwanych publicystów oraz ludzi, którzy nigdy hełma na oczy nie widzieli, a niektórzy z nich nie wiedzą, gdzie go szukać na mapie Polski. I powiem wam tak, ci prawdziwi Polacy, patrioci, mapy nie znają, ale bara riki-tiki jeszcze na łożu śmierci zanucą, a ostatnie tchnienie wydając zakrzykną Republika. Powiem wam tak, Sylwester z Republiką to był ubaw popachy. No, można by rzec noc iście kabaretowa, ileż tam było ikry, ileż tam było energii. Te eleganckie panienki z gołymi cyckami, dupami wywijające w rytm przeboju majteczki w kropeczki. No to jest prawdziwa polska tradycja, nie te wyuzdane
szczudła z marszów, co im błyskawice z oczów i billboardów błyskają. Te sylwestrowe, prawdziwe gwiazdeczki tak pupciami błyskały, że aż się dzieciaczki z pierwszych dziadeczki, nie dzieciaczki, przepraszam, tam nie było dzieciaczków, dziadeczki z pierwszych rzędów ślinić się zaczęły i mało ślepoty całkowitej nie dostali. Powiem wam, to takie prawdziwe, chrześcijańskie, polskie, a nie jakieś tam badziewia szwabskie. Baba stworzona do błyskania gołą dupą przed chłopem, a nie do latania po ulicach z błyskawicami na gębie. Wiecie, o co mi chodzi. No wiecie, jak to u pisowców jest. W gębę to tradycyjnie może dostać. Czasem gazem po oczach, jak zasłuży, czasem pałą. Tak było. To było polskie, patriotyczne. Teraz te Sylwestra, Republiki, swoje miejsce widać tutaj. Mówię o panienkach. Te Sylwestra, Republiki swoje miejsce znały, bo jedynie wdzięcznie wyginały swoje niemalże nagie ciała, zmysłowo pośladkami zarzucając. No i rzecz jasna, moi kochani, te chłopy polskie też byli, występowali tam, jakżeby inaczej. Brokatami posypani, żelem natarci, rajstopki ładne naciągnięte, zgrabne nóżki chłopców eksponowały. I te pupcie, które to w tanecznych pląsach do pań na widowni wypinali, powiem wam, poezja. Powiem wam, że aż jednej pani się dosłownie duszno zrobiło i z tego zachwytu służby musiały ją z placu wywieźć. Tak było. Ale panowie występem oczywiście patriotycznych chłopców też zachwycili, bo wreszcie patriotyczne, bez tęczowych flag, bez jakichś tam przebieranek. Od razu mi szóstkę. Jechał sobie odobrowy, młody, śliczny, dzielnicowy, na motorze w dezabilu, na wycieczkę po cywilu. Też go mają chłopcy radarowcy, dostrzegli go z dala, zapłacił górala. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, łęta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. I proszę bardzo, tańce narodowe polskie, tak zwane chłopce. Moi drodzy, ale że tam brokat był, że te rajstopki tam były, zimno było, w końcu grudzień, ważne, że nie tęczowe. Powiem wam, lewactwo całe, te wyje, że te zagraniczne co występy miały, że to niby są Niemcy, mówię tutaj o tych niemieckich 2 zespołach, o których wcześniej mówiłem. I tak mówię, te lewactwo się śmieje, że to niby Niemcy są, co miały występować na tym patriotycznym Sylwestrze. Ale kurna, Niemcy, jakie oni są Niemcy? Czarne były, czarne. To wiadomo, że z Afryki, a nie jakieś szwabskie. Nie wiem, co to lewactwo się tak czepia. Pewnie im tak Rudy kazał gadać, tak gadają i dlatego zawistne to lewactwo gadali, że to Niemcy są, bo jak Niemiec może być czarny, prawda? Ale ten lepszy sort głupi na szczęście nie jest. Było pięknie, naprawdę było pięknie, cudownie, patriotycznie. Powiem wam, ile w tym wszystkim finezji było, ile kunsztu, jakaż to była wspaniała po prostu impreza. Tutaj chyba śmiało można by było
można rzec, że no to było centrum europejskiego wszechświata, czy coś w tym rodzaju. I tutaj jedynie nasz salonowy, kilkunastoletni staruszek firmy Scheissung z tych całych emocji udaru dostał i już w nowy rok załączać się po prostu nie chciał. Co się dziwić, wszak on sortu gorszego, niestworzony do odbioru kultury tak wysokich lotów. I powiem wam tak. Jestem pewien, że ten wspaniały, patriotyczny elektorat, no i oczywiście jedynie słuszna partia już ma w planach, niech tylko wróci do władzy, to zaraz tam w fabrykach Izery, patriotyczne telewizory i z tych resztek będą montować. Po prostu już nas obce sabotować nie będą. Moi drodzy, po prostu jeśli nie oglądaliście telewizji Ruspubliki, to po prostu żałujcie. Ja uważam, że to była naprawdę cudowna, cudowna impreza. Kochani, i tak już na koniec bardziej poważnie. Życzę wszystkim wam, moi kochani, dobrych tronków w 2025 roku. Ja, jak pewnie wielu z nas, przez 8 lat piłem bimber pędzony z kaczych odchodów, ale na szczęście rodacy podczas ostatnich wyborów przetrzeźwieli i nigdy więcej tego błędu nie popełnią. Moi drodzy, piję dzisiaj zdrowie za naszą emigrację, bo chyba za to warto wypić, szczególnie za tą węgierską czy białoruską, która przyrasta i to w szybkim tempie. Może postanowienie z tego jakieś powstanie z tego jakaś nowa dynastia rządząca. No kto wie. Czasy Zjednoczonej Prawicy i Viktorowi Orbanowi tutaj czego szczerze życzę. Mają już na Węgrzech Czardasza, to może i przyjmą Czar Alfonsa, Kaczafiego, no i całą tą pisowską wierchuszkę. Moi kochani, tak mówiłem dzisiaj króciutko, z przymrużeniem oka, ale myślę, że nie było zbyt nudno. Jeszcze raz wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. No i w niedzielę zapraszam jak zawsze na live'a, no i potem już startujemy z normalnymi materiałami. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Ta konstytucja w artykule 2 mówi to, co państwo napisaliście tutaj na jednym banerze. O, tu za moimi plecami. Artykuł 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Nie! Ona już takim państwem nie ma. Donald Tusk zlikwidował III Rzeczpospolitą. Sam ją współtworzył, ale mądrość etapu jest taka, że ona już nie jest potrzebna. Teraz przechodzimy do państwa dyktatury, ale nie proletariatu, bo proletariat będzie ciężko pracował na swoich panów. Przechodzimy do zupełnie czegoś innego. To nie będzie IV Rzeczpospolita. Tak, proszę państwa, po traktatach europejskich Polski po prostu nie będzie. Bo państwo, które traci suwerenność,
traci egzystencję, przestaje być podmiotem. Nas ma po prostu nie być jako państwa, a w konsekwencji nie być jako narodu. To ma być kraj najmitów i tubylców, którzy mają tylko pracować i ćwiczyć się w gimnastyce, żeby dobrze zbierać szparagi. Taka jest nasza przyszłość. I temu musimy powiedzieć nie. Wszyscy. Ci, co tu są i ci, których tutaj dzisiaj nie ma, bo myślą, że to ich nie dotyczy. I powiem jeszcze jedno. I ci, którzy są przeciwko nam, bo oni jeszcze nie wiedzą, że ten los jest szykowany również dla nich. Państwo, które nie jest państwem prawnym, gdzie nie prawo znaczy, a wola polityka, gdzie nie ma demokracji, a jest demokracja walcząca, która za chwilę będzie demokracją bijącą, to jest państwo wymierzone w każdego, kto tu mieszka, każdego polskiego obywatela.